Horrory z krajów Dalekiego Wschodu to zupełnie inna odmiana kina grozy. Azjatyckie opowieści z dreszczykiem w naszym kręgu kulturowym kojarzą się przede wszystkim z długimi, czarnymi włosami i powolnym wypełzaniem ze studni, telewizora lub innych nie do końca oczywistych miejsc. Stało się tak przede wszystkim za sprawą współczesnych horrorów, które pokazały i Europejczykom, i Amerykanom, że można się bać w zupełnie inny sposób i kompletnie innych rzeczy niż dotąd. Przez swój charakterystyczny klimat potrafią wywołać w widzach zupełnie nowe doznania. Nie bez powodu azjatyckie horrory cieszą się dużą popularnością również na innych kontynentach. Poznajcie moim zdaniem te najlepsze. Chyba zacznę od tego, że bardzo lubię horrory, w których główne role grają różnego rodzaju złe lalki. Zapewne zaczęło się to od wielu amerykańskich, dziś już klasyków, horrorów klasy B, takich jak na przykład Laleczka Chucky z 1988 roku, czy Władca Lalek z 1989. Dziś natomiast mamy popularną trylogię Annabelle z lat 2014-2019, która to z hukiem wtargnęła do polskich kin i narobiła sporego zamieszania wśród miłośników filmowej grozy, dlatego pozwólcie, że od takich zaczniemy. Ten film dowodzi, że azjatycki światek grozy też może się pochwalić kilkoma tytułami, w których występowały mniej lub bardziej urodziwe laleczki. Na uwagę bez wątpienia zasługują takie tytuły jak japoński horror z 1992 roku Curse, Death and Spirit. Jest to seria 3 krótkich filmów o tematyce nadprzyrodzonej. Pierwsza opowiada historię nastolatki, która marzy o nawiedzonej lalce właśnie. W drugim filmie owdowiała matka przyprowadza swoje dzieci do domu w lesie, aby pomóc im zapomnieć o śmierci ojca. W lesie jedno z dzieci spotyka ducha, który pragnie czegoś więcej niż tylko przyjaźni. Ostatni film natomiast opowiada historię 3 nastoletnich dziewczyn, które wyjeżdżają na wakacje, by znaleźć się w nawiedzonym zajeździe. Adoptowana córka podczas przerażającego rytuału próbuje przywołać ducha swojej zmarłej matki. Od tego momentu zabawkarza i jego żonę prześladuje demoniczna lalka. Ja oglądałam ten film, bardzo ciekawy i polecam. Młoda dziewczyna przeprowadza się z Seulu do rodzinnej miejscowości jej rodziców, w której 30 lat temu pewna matka wraz z córką o imieniu Kim o nadprzyrodzonych zdolnościach zginęły, a na wioskę została rzucona klątwa. Dziewczyna rozpoczyna naukę w nowej szkole średniej. Dręczona przez koleżanki wywołuje ducha Kim i rzuca klątwę na 4 z nich. Nie spodziewa się jednak, jakie poniesie to za sobą konsekwencje, gdy duch postanowi posłużyć się nią do zemsty za krzywdy. Pewien lalkarz tworzy lalkę na podobieństwo swojej żony. Nie wie, że stworzył coś, co zostało wypełnione emocjami i zakochało się we własnym twórcy. Wkrótce jego żona popełnia samobójstwo, a sam lekarz poddany samosądowi zostaje pobity na śmierć. Odtąd lalka, będąca świadkiem zbrodni, spoczywa przy jego grobie. Lata później do leżącego na odludziu Muzeum Lalek przybywa grupa młodych ludzi, którzy mają zostać modelami, na wzór których mają powstać nowe lalki. Jednak niedoszli modele zaczynają kolejno ginąć z rąk tajemniczego mordercy. Wszystko wskazuje na to, że sprawcami ich śmierci są lalki. Grupa licealistów udaje się do nawiedzonego apartamentu, aby nagrać całą wizytę i zamieścić ją w mediach społecznościowych. Przypadkiem otwierają tajemniczy portal, którego strażnik urządza im piekło. Samotna matka mieszka z 6-letnią córką w dość posępnym bloku. Okazuje się, że nad jej mieszkaniem doszło niegdyś do tragedii. Córka sąsiadów zniknęła w tajemniczych okolicznościach i od tego momentu w budynku zaczynają się dziać dziwne rzeczy.
W filmie pojawia się przerażający duch zaginionej dziewczynki, która potrafi przerazić niejednego dorosłego. Mocny film z zaskakującym zakończeniem, moim zdaniem arcydzieło. Ten horror opowiada o dwóch siostrach syjamskich, które darzą się wielkim uczuciem. Jedna z nich chce jednak przejść w końcu operację rozdzielenia. Niestety wizyta w szpitalu tylko w połowie kończy się sukcesem. Jedna z sióstr umiera. Pozostała przy życiu bohaterka zaczyna doznawać dziwnych zjawisk. Wkrótce zdaje sobie sprawę, że nawiedza ją zmarła siostra szukająca zemsty. Czy może być coś bardziej przerażającego niż rozdrażniony duch dawnej bliźniaczki syjamskiej? Widmo to jeden z najsłynniejszych tajskich horrorów. Historia opowiada o parze, która podczas powrotu do domu potrąca kobietę. Obaj uciekają z miejsca wypadku, ale szybko zauważają, że wokół nich dzieją się dziwne rzeczy. Na fotografiach i w snach pojawiają się tajemnicze kształty, a wkrótce przerażające widmo zaczyna po kolei zabijać osoby z ich otoczenia. Wielu fanów azjatyckich horrorów uważa Widmo za jeden z najlepszych filmów tego gatunku. W filmie główną bohaterką jest niewidoma dziewczyna, która jako dziecko straciła wzrok. Pojawia się jednak światełko w tunelu w postaci transplantacji rogówki. Operacja pomaga odzyskać jej wzrok, ale przyczynia się również do tragedii bohaterki. Dziewczyna widzi nie tylko otaczający ją świat, ale również jest w stanie dostrzec duchy. Okazuje się, że nie wszystkie z tych niematerialnych istot są przyjazne do ludzi. Klątwa to jeden z najsłynniejszych japońskich horrorów. Główną bohaterką jest wolontariuszka, która trafia do owianego złą sławą domu. Według historii kiedyś mieszkała w nim rodzina. Ojciec najpierw zabił swoją żonę, a następnie popełnił samobójstwo. Nie udało mu się jednak dorwać 6-letniego syna. Od tego momentu w budynku straszy duch matki. Bohaterka odkrywa jednak obecność kolejnej nadprzyrodzonej istoty, ducha małego chłopca. Młoda dziennikarka Ji-won staje się obiektem prześladowań tajemniczego psychopaty po tym, jak opublikowała reportaż o seksualnym molestowaniu nieletnich. Psychopata dzwoni do niej w każdy dzień i noc o tej samej porze. Po tym, jak dziewczyna nabywa nowy telefon komórkowy, telefon przypadkowo odbiera córka koleżanki Ji-won i natychmiast zaczyna krzyczeć. Staje się to początkiem koszmaru. Wkrótce bowiem odkrywa, że ludzie, którzy mieli ten numer wcześniej, skończyli bardzo źle. Po obejrzeniu tego filmu 2 razy zastanowicie się, zanim odbierzecie jakikolwiek telefon. To jeden z moich ulubionych azjatyckich horrorów. Zapomniany, a tak dobry. Film rozpoczyna się nietypowo. Od paru dni do pracy nie przychodzi jeden z pracowników firmy ogrodniczej. Do jego mieszkania zagląda więc koleżanka, która zabiera dyskietkę z danymi z jego komputera. Szybko się orientuje, że kolegi nie ma, a na ścianie widnieje wielka plama w kształcie człowieka. To rozpoczyna bieg przerażających wydarzeń. Grupa ludzi zaczyna otrzymywać wiadomości od zmarłych dusz. Domyślają się, że w ten sposób dusze próbują powrócić do świata żywych. Jeśli jeszcze nie oglądaliście, to koniecznie musicie to nadrobić. Owdowiała Alice pracuje jako medium. W przekonywaniu klientów do jej paranormalnych zdolności pomagają jej córki, nastoletnia Lina i 9-letnia Doris. Pewnego dnia Alice kupuje tablicę do wywoływania duchów, którą bezskutecznie próbuje przywołać zmarłego męża. Wkrótce dyrektor szkoły, ojciec Tom, zaczyna martwić się zachowaniem Doris, która wykazuje oznaki opętania. Zombie Express, jak sama nazwa wskazuje, to film, w którym głównym wątkiem są oczywiście potwory zombie w pociągu, który podróżuje na trasie Seul-Pusan. Jego pasażerowie nieoczekiwanie podczas jazdy muszą zmierzyć się z wybuchem tajemniczej epidemii zamieniającej ludzi w krwiożercze bestie. Pewien mężczyzna prowadzi sprawę tajemniczych samobójstw. Przypadkiem obie ofiary tuż przed śmiercią wykręciły na telefonach cyfrę 0.
Żona jednego z samobójców zeznaje, że tuż przed śmiercią jej mąż wyglądał tak, jakby ktoś atakował go we śnie. Keiko zwraca się o pomoc do tajemniczego mężczyzny, który podobno posiada umiejętność wkroczenia do cudzych snów. Jest wieczór 16 kwietnia. W pewnym japońskim klubie zgromadziło się sporo ludzi. Do jednej z dziewczyn o imieniu Yoko dzwoni komórka. Sygnał dźwiękowy jest bardzo dziwny, a telefon wyświetla jej własny numer. Yoko odbiera telefon sama od siebie i otrzymuje wiadomość głosową. Okazuje się, że wiadomość ta pochodzi z dnia 18 kwietnia, a więc jeszcze nie została nagrana. Kiedy Yoko ją odsłuchuje, słyszy ciąg słów i swój własny krzyk, po czym wiadomość się kończy. Mimo to dziewczyna bagatelizuje sprawę. 2 dni później, 18 kwietnia wieczorem, Yoko idzie mostem nad torami kolejowymi i rozmawia przez telefon ze swoją przyjaciółką Yumi. Niespodziewanie Yoko powtarza kwestię, którą usłyszała w wiadomości. Nagle odwraca się i przerażona krzyczy. Pociąg rusza, a Yoko wypada za barierą mostu i wpada pod pociąg. Śmierć Yoko jest jedynie wstępem do całego ciągu tajemniczych zgonów, poprzedzonych wiadomością głosową z ostatnimi słowami wypowiedzianymi w życiu. Aby to zakończyć, trzeba dotrzeć aż do samego początku, do przyczyny, a to wcale nie będzie łatwe. Na skutek błędu lekarskiego dochodzi do śmierci pacjenta. Grupa lekarzy i pracowników szpitala postanawia ukryć i zatuszować to wydarzenie. Wkrótce na oddział trafia pacjent, którego zarażony wirusem organizm został całkowicie zdeformowany. Lekarze podejmują próbę wyodrębnienia wirusa i pomocy choremu, jednak zakażony pacjent w tajemniczych okolicznościach znika na terenie szpitala. Wszystko wskazuje na to, iż śmiertelny wirus zdążył się już rozprzestrzenić. Na pierwszym miejscu nie mogło zabraknąć tego filmu. Moim zdaniem to flagowa pozycja wśród azjatyckich filmów grozy. Główna bohaterka postanawia zbadać tajemnicę niebezpiecznej kasety wideo. Każdy, kto obejrzy jej zawartość, ginie w tajemniczych okolicznościach. Śledztwo prowadzi do najsłynniejszego ducha z japońskich horrorów, dziewczynki, która czai się w ciemnej studni. Koniecznie napiszcie mi, które z tych filmów oglądaliście i jakie są waszym zdaniem najlepsze. Jestem bardzo ciekawa waszego zestawu. Żegnając się z wami, chciałabym was jeszcze bardzo ciepło zaprosić na mój nowy kanał Sekrety Planety. Oglądajcie, lajkujcie, subskrybujcie i pomagajcie w uzyskaniu widzów. Do usłyszenia.